Witam wszystkich i zapraszam do obejrzenia kolejnego filmu na moim kanale. Dzisiaj jest to film, w którym będę testował ten oto tutaj mikroduplexer. Jest on przeznaczony na pasmo 2,70 m. Jest to chyba najtańsza opcja dostępna na rynku. Przeznaczony do pracy przy mocach 10 W. Wygląda ładnie, schludnie, malutka konstrukcja. No zobaczymy, czy jego parametry i działanie jest również tak samo ładne jak i jego wygląd. Sam film będzie podzielony na kilka części. Najpierw zrobię pełne pomiary tego elementu, czyli przejścia, tłumienie, SWR jaki występuje itd. Potem zajrzymy do środka. Potem przy rozebranym zrobimy próbę mocy i zobaczę, czy elementy się na przykład grzeją. I na końcu krótki test będzie z pracy już dwóch urządzeń podpiętych do tego duplexera, a na samym końcu wstępem do następnego jednego z filmów zapowiedź urządzenia wykonanego z wykorzystaniem tego duplexera. Także zachęcam do obejrzenia w całości, a ja już przygotowuję pomiary. I na ekranie widzicie już ekran przyrządu pomiarowego, czyli VNA. W prawym dolnym rogu jest tutaj rzut samego duplexera. Będzie widać, co podłączam, i po kolei informacja, co widać w oknach. Lewe górne okno to jest port pierwszy i to jest SWR. Tutaj jest port drugi. Będę mówił, co jest w danej chwili podpięte do którego portu. I trzecie to jest przejście pomiędzy pierwszym a drugim portem, czyli to, co nam filtr będzie przepuszczał lub tłumił. Zobaczymy na tym ekranie. Ja uruchamiam teraz analizator. On sobie coś tam skanuje, jakieś śmiecie widzi. I tak, do pierwszego portu podpinam złącze. No tu jest napisane do radia, może być to również do anteny, bo przecież duplexer działa w dwie strony. No jak widzicie, podłączenie samego portu pierwszego nic nie zmieniło. Zakres SWR jest do 10, więc w tej chwili jest powyżej 10, zarówno na pierwszym, jak i na drugim porcie. I podłączę teraz port drugi do wyjścia 2 metry. No już widać, że coś się zaczyna dziać, ale jeszcze nie podłączyłem. O, no i teraz widzicie, że już jest coś podpięte jednak. I mamy na wykresie SWR, zarówno na porcie pierwszym, jak i drugim, czyli wyjście duplexera, jak i wejście dwumetrowe pokazuje to samo. No i wszystko się zgadza. Tu mamy charakterystykę przenoszenia tego duplexera, jeżeli chodzi o pasmo dwumetrowe. I teraz powiększmy sobie. Mamy tutaj kursor. Widać częstotliwość. Jest ona w tej chwili 145 z kawałkiem. No i SWR wynosi tutaj około 1,3. Nie jest idealnie. Widzimy, że SWR spada prawie do 1 przy 130 MHz, czyli no troszeczkę ten filtr mógłby być lepiej zrobiony, jeżeli chodzi o pasmo dwumetrowe. Tutaj mamy około 1,3. No i zobaczmy tłumienie w tym zakresie. Pokazuje nam około 0,35 dB tłumienia wtrącenia, czyli praktycznie nic. No jest to troszeczkę, ale to jest wartość jak na taki element bardzo przyzwoita. Oczywiście w tej chwili zauważyliście, że port 70 cm jest odpięty i jak ktoś zna technikę tego typu elementów, wie, że w tym momencie sygnały, które wchodzą przy częstotliwości pracy tego toru 70 cm, no są tu odbijane i SWR jest wysoki. Zrobimy próbę i wejście 70 cm zaterminujemy 50 ohmami. Widzicie, jak się zmienił wykres? W zakresie pasma 432 tutaj mamy 434 aż do 500, SWR w granicach 1. Czyli podłączenie samego obciążenia na wyjście spowodowało, że ten sygnał tutaj już nie jest odbijany i filtr zachowuje się tak, jak powinien w częstotliwościach swojej pracy. Zobaczmy jeszcze wykres przepustowości filtra w paśmie 2 metry. Jak widać, jest to filtr górnoprzepustowy. Częstotliwość, powiedzmy, tu w tym momencie 174
czyli praktycznie całe pasmo VHF obejmuje na mniej więcej tym samym poziomie tłumienia, także spokojnie ten filtr, ten duplexer pozwoli nam na przykład na nasłuch też pasma lotniczego. Dobrze, zmieniamy teraz wyjście i port drugi będzie podłączony do wyjścia 70 cm. No już widzicie charakterystykę zupełnie inną. Wróćmy teraz na wykres SWR. No jest on taki sam jak w przypadku terminowanego wyjścia 2 metry. Ryknijmy na pasmo tutaj i tłumienie. Muszę gdzieś znaleźć kursor, który gdzieś mi tutaj zaginął. Jest przy 153, tutaj jest, już go mamy. Idziemy w górę. 420, 447, 438, 0,80. Troszeczkę większe tłumienie wtrącenia, czyli już prawie 1 dB sięga, ale mamy teraz nieterminowane wyjście dwumetrowe. Troszeczkę źle sobie tutaj przykręciłem, nie zmieści mi się terminator. Muszę troszeczkę przestawić tą wtyczkę i założę terminator na wejście. Wejście, wyjście tutaj to nie ma znaczenia. Na złącze będę teraz mówił dwumetrowe. Czy tłumienie się zmieniło? Zostało takie same. No i tak powinno być. I jak widzicie, na złączu antenowym, radiowym pojawił się już normalny SWR, jeżeli chodzi o pasmo VHF, no bo wyjście złącze mamy terminowane. Także parametry tego typu są całkiem ok. Pokażę Wam jedną ciekawostkę, że w tej chwili odpinam terminację i widzicie, znika pasmo 2 metry, tak to nazwijmy. A w to samo miejsce podłączę radiotelefon, w tym przypadku Baofeng, i zobaczmy, co się będzie działo na wykresie SWR. Czy radio po podłączeniu da nam piękną terminację, czyli da nam 50 ohmów na złączu 2 metry. No jak widzimy, coś nam dało, ale nie jest to koniecznie. Jest radio teraz wyłączone, więc nie ma. I teraz jest włączone i się pojawia. Czyli widzicie, że obciążenie złącza antenowego zależy od zasilania radia. No to jest normalne, tak? Mamy tam wzmacniacz, element aktywny i od jego charakterystyki zależy obciążenie, które nam się trochę dziwnym trafem zmienia, jak radio tutaj, nie wiem, czy się rozgrzewa przez... bo weszło w tryb chyba oszczędzania. Ja zmienię częstotliwość, powiedzmy, na 400 MHz tutaj, ale nie zmieniło to nic, także widzimy, że wejście antenowe, odbiorcze nie zmienia parametrów, jeżeli chodzi o częstotliwość. No to zmieńmy jeszcze miejscami. Podłączymy teraz z powrotem na wyjście złącze 2 metry, a radio na złącze 70 cm. Zobaczymy, jak ono obciąża wyżej. No i tu już widzimy, że zaczyna się dziać to zupełnie dziwnie. Charakterystyka przenoszenia się zmieniła, no bo nie jesteśmy obciążeni standardowymi 50 ohmami. No i tutaj te piki, które się pojawiły przy 380, przy 600, no nie mają nic wspólnego z częstotliwością UHF, czyli 430-440 MHz. Co to oznacza? Że te radio nie ma impedancji falowej na wejściu antenowym odbiornika 50 ohmów. Dobrze, i teraz zmierzymy jeszcze jeden parametr, który jest dla nas dosyć istotny. Nie w tym miejscu się rozpiąłem, czyli tłumienie pomiędzy złączami tymi rozdzielonymi, czyli tam, gdzie będziemy podpinać czy to 2 anteny, czy to 2 radia, czyli pomiędzy złączem 70 cm a 2 metry. Port 1 jest na 70 cm, port 2 na 2 metry
Co widzimy? No widzimy już charakterystykę, natomiast kompletnie SWR tutaj nam szaleje. No więc obciążę złącze antenowe, radiowe, czyli wyjściowe, nazwijmy to wejściowe, nie ma znaczenia, terminatorem. No i widzicie, jak to się tutaj zmieniło. Na porcie 1, czyli tam, gdzie jest złącze 70 cm, mamy znowu ten sam wykres. SWR też na poziomie 1,1, nie jest źle. Tutaj na tym podobnie. Oczywiście nie 1,1, tylko pewnie będzie około 1. No, ciężko mi tu, bo z daleka patrzę na ten ekran, że jesteśmy na 148. No i w granicach 1,3. Natomiast wejdźmy tutaj na same tłumienia. Czyli w przypadku pracy na częstotliwości 140 mamy tłumienie powyżej 60 dB, prawie 70 dB, w paśmie 400 MHz 62 dB. No więc wartości dla diplexerów, czy to Kometa, czy innych firm, te wartości praktycznie się nie różnią, jeżeli chodzi o tłumienie pomiędzy tymi złączami. Czyli jeżeli chodzi o pomiar parametrów, to co zobaczyliście, no należy uznać, że są bardzo dobre, jak na taką malutką konstrukcję, tanią. No więc zaraz zobaczymy, co jest w środku i przejdziemy do prób takich użytkowych, czy również tak samo będzie to się zachowywało w czasie pracy. I widzicie już wnętrze mikrodiplexera, nawet to nie jest mini. No, konstrukcja prozaiczna, bardzo prosta. 2 układy, 2 filtry typu T. Dolnoprzepustowy, górnoprzepustowy. Cewki, kondensatory. Nic tutaj dziwnego nie ma. Jak widzicie, wiele przelotek dla zapewnienia odpowiedniej masy, co jest bardzo istotne w układach WC. Kiedyś niektórzy sobie o tym sprawy nie zdawali i zapominali coś takiego robić. Do tego oczywiście obudowa. Tutaj też mamy odkrytą ścieżkę, która styka się z obudową. Jak to dokładnie się styka i przewodzi, to inna sprawa. Można by próbować tutaj jeszcze ekranować pomiędzy tymi 2 filtrami dla poprawienia, zwiększenia izolacji pomiędzy tymi wejściami. Można sobie poeksperymentować, można sobie pomierzyć te elementy i zobaczyć, czy nie można czegoś tutaj zmienić, co jest bardzo proste, żeby na przykład w paśmie 2 metrów uzyskać troszeczkę lepsze SWR, żeby przesunąć ten punkt z tych 128-130 MHz na 144. Ale wygląda to całkiem fajnie. Ja teraz wezmę po prostu tutaj, podłączę do tego diplexera 2 radia z tej strony, tu podłączę antenę i zobaczymy na kamerze termowizyjnej, jak zachowują się te elementy, jeżeli chodzi o grzanie. I mamy już filtr podłączony do radiotelefonów. Mam tutaj, przygaszę światło, żeby było lepiej widać. Mam kamerę termowizyjną, która będzie nam pokazywała. I zacznijmy od, przybliżę na płytkę. Zaczynam nadawać na paśmie 70 cm, moc 5 W. No, widzicie już grzanie. No i te elementy mają ponad 50 stopni. Czyli w tej chwili przy 5 W osiągnęliśmy 50 stopni. Teraz sprawdzimy drugą część. Tu są 3 cewki. Temperatura troszeczkę niższa, sięgająca 40 stopni pewnie. No nawet mniej. No ale do 40 by doszło. No więc widzimy oczywiście też, że po wyłączeniu bardzo szybko to wróciło do normalnej temperatury, także oznacza, że to odprowadzanie ciepła jakieś istnieje. Natomiast sam fakt, że nagrzewa się to do około 55 stopni,
No nie jestem przekonany, że ten diplexer nadawałby się do mocy 10 W. Oczywiście tu dochodzi kwestia jeszcze niedopasowania do tej anteny i za chwilę zrobię tą samą próbę, bo jestem podpięty do anteny, która kompletnie nie nadaje się na pasmo UHF, na dwójkę tak średnio. Zrobimy tą samą próbę ze sztucznym obciążeniem na końcu i zobaczymy w tym momencie, jak to się zachowa. To takie ciekawe doświadczenie, jak ewentualne niewystępujące tutaj niedopasowanie wpływa na grzanie się elementów tego diplexera. Także ja tutaj podłączam sztuczne obciążenie i zaraz zobaczymy, jak to nam wyjdzie. No i filtr jest podpięty do sztucznego obciążenia, tutaj dużego 100W. I zobaczmy, czy to ma jakikolwiek wpływ na ten diplexer. Zaczynamy z pasma 70 cm. No nie wydaje się, ale wychodzi ponad 50 stopni. Także nie widzę różnicy. Specjalnie poprawa obciążenia nie wpłynęła na... No może tamte nie było takie złe. No i tutaj bardzo podobnie. Nie widzę specjalnie wpływu tutaj zmiany obciążenia na grzanie. Także powtarzam jeszcze raz, nie uważam, żeby do 10 W można się tym filtrem bawić. 5 to chyba będzie takie maksimum, jak widzieliście, jeżeli chodzi o te indukcyjności. Za duże widać mają straty na tych częstotliwościach i tym samym zbyt mocno się grzeją. Wymiana ich na troszeczkę innej konstrukcji, na przykład na zwykłe nawiniętym drutem, mogłaby sytuację mocno poprawić. Teraz złożę ten filtr z powrotem, podepnę jeszcze raz te dwa radiotelefony i antenę i zobaczymy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o pracę już taką, do jakiej jest to przewidziane. Podpiąłem już radia do diplexera, anteny zewnętrznej. Niestety nie mam jak w tej chwili zrobić tych testów na paśmie amatorskim, bo nie mam tutaj źródeł słabych sygnałów. Także ustawiłem częstotliwości, gdzie jakieś automatyczne stacje chodzą i w tym momencie sprawdzimy po prostu, czy wpływa nadawanie na jednym paśmie na odbiór na drugim. Przy dużej mocy na chwilkę to przetestujemy. Tutaj mamy, nie wiem na ile to będzie słychać, w tle jest sygnał cyfrowy. Wciśnięcie nośnej nie zmieniło nic i w drugą stronę również nie zmieniło nic. Także przy tych tłumieniach, jakie nam zapewnia ten mikrodiplexer, te radia spokojnie dają sobie radę. Skoro te sobie dają radę, chociaż te nie są najgorsze, jak żeście widzieli na teście, który przeprowadziłem. Bardzo mi się te radia spodobały i tutaj mam ich parę sztuk i będę używał. Ale jeżeli sobie tutaj poradziły, to i lepsze radia sobie poradzą. Jeżeli chodzi o moc, tak jak mówię, do tych 5 W to jest maksimum, co można wrzucić i oczywiście też nie nadając zbyt długo, bo wcześniej czy później po prostu spalimy te cewki. Za chwilę pokażę Wam jeszcze tylko, jakie mam plany na następny film, w którym pokażę, co z wykorzystaniem tych tutaj elementów będę robił. A więc leży tu przed Wami w takim wielkim nieładzie zestaw, czyli dwa baofengi, diplexer, który testowaliśmy, moduł, który z radii baofeng i im podobnych robi przemiennik. Możemy połączyć dwa radia i mamy przemiennik. Leży to wszystko na takim bardzo dużym pudełku, tego się nie da pokazać, w którym to wszystko będzie zamieszczone. I będę robił przemiennik. No jest to urządzenie, które tak wykorzystać ciężko, bo nawet w zastosowaniach amatorskich teoretycznie będzie to przemiennik crossbandowy, jak się domyślacie. Nie powinno się takich rzeczy używać. Natomiast takim elementem będzie edukacyjno-pokazowym. No a na to, co wszyscy się przygotowują, z czego ja się czasami śmieję, czyli na tą czarną godzinę, no to wtedy takie urządzenie, kto wie, kiedy może się przydać. Także to będzie niebawem na moim kanale. Tymczasem dziękuję za uwagę, zapraszam do lajkowania, subskrybowania kanału. Jeżeli macie pytania, to poprzez Messengera, profil, a właściwie grupę na Facebooku, tam jest najwięcej możliwości kontaktu. Jestem również na Instagramie i
Telegramie. To tyle na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych filmów.